Witajcie na kanale SpeedCube. Dzisiaj będzie lepsza metoda układania kostki 3×3. Zaczniemy sobie oczywiście tak jak w poprzednim kroku od pokazywania wszystkiego, więc ja przygotuję pierwszy etap, a wy myślę, że to chwilę wam zajmie. Pierwszy etap to, jak pamiętacie, myszy do sera. Właśnie go teraz się zajmiemy. Ja sobie pomieszam. Teraz tak. Zaczynamy w tych myszach do sera, ponieważ są myszy do sera. Jak wiecie, ser jest często żółty, dlatego szukamy żółtego środka, do którego nasze myszy będą przychodzić. Myszy, może tak nie jest, ale są białymi bokami. O tu. I teraz nasz etap, jak pewnie wcześniej widzieliście, tu mamy 4 myszy. Zrobimy to za pomocą 4 trampolin, które tu mamy nasz żółty środek, a ten i ten to są trampoliny. Więc teraz co możemy z nimi sobie zrobić? Po pierwsze, musimy sobie znaleźć trampolinę, którą mysz już trzyma. Następnie nasza mysz skacze po boku, tym, do którego ma przyczepiony pyszczek, do żółtego elementu. Teraz robimy też tak z resztą. Szukamy następnej. Jest do niebieskiego, więc będzie tak wchodziła. Cyk. Następna przyczepiona do tego i by wchodziła tak, ale chwila. Wtedy nam ta się usuwa. Więc co zrobić, jeżeli chcemy, żeby ona wskoczyła w to miejsce, a jest przyczepiona do tego środka? Wystarczy, że obrócimy górną ściankę kostki. I zobaczcie, ona jest przyczepiona, tak, wskakuje. Teraz będzie ostatni narożnik. Szukamy na trampolinach. Tu. Nie ma na trampolinach. To oznacza, że jest na dolnej ściance. Zgadza się. Mamy ją w tym miejscu. Co w takim przypadku? Szukamy tego miejsca, gdzie ona ma wskoczyć. I pod to miejsce musimy sobie włożyć naszą mysz. Zgadza się? Zobaczcie. Miejsce, gdzie ma wskoczyć i nasza mysz. I teraz musimy ją wprowadzić na jedną z trampolin, czyli jest na trampolinie, będzie się ślizgała po tym i wskakuje. To jest pierwszy etap. Poćwiczcie go sobie w domu. A teraz będziemy przechodzili do następnego. Następny etap to są myszy do piwnicy, czyli zrobienie białego krzyża, inaczej mówiąc krosa, i dopasowania każdego z jego odnóg do środka. Mieszamy, układamy pierwszy etap. I teraz co mamy zrobić w takim przypadku? Każda z naszych myszy ma swój brzuch. Ja akurat sobie tutaj znalazłem mysz, która ma brzuch niebieski. I trzymając za górną ściankę obracamy 2 dolnymi, aż jej brzuch się dopasuje do środka. Tak o zrobię. Nie pasuje, więc obracam dalej. Pasuje. I co w tym momencie? Kładę ściankę przed siebie oraz robię nią tak do góry oraz robię nią 2 razy. Mysz wchodzi do piwnicy. Tak, tu mamy naszą piwnicę, tu mamy nasze myszy i ona wchodzi do piwnicy 2 ruchami. Zobaczcie. Jak patrzycie na siebie, to robicie cyk i cyk. I mamy pierwszy etap za nami. Znaczy się mój błąd. Pierwsza mysz Pierwsza mysz jest już w piwnicy. Szukamy następnej. Tu. Ja tą sobie wybieram. Patrzę na jej brzuch i przekręcam 2 dolnymi. To jest bardzo ważne. Dopasowała się mysz. Więc co robimy? Wchodzi do piwnicy, czyli 2 ruchy przednią ścianką. Następna mysz. Obracamy, nie pasuje.
pasuje. Więc raz i dwa. Teraz ostatnia. Obracamy. Nie pasuje, pasuje. Więc raz, dwa. I w tym momencie mamy już następny etap skończony. Poćwiczcie w domu, a następny etap będzie zaraz. Następnym etapem będzie cała pierwsza warstwa, czyli cała biała ściana. Ja tu nie pokazuję jej, nie chcę się układać później. Więc teraz tak. Do naszych myszy będą szły koty. Koty to są rogi, które mają biały. Tak? I teraz tak, kładziemy nasz biały krzyż na dole. Myślę, że z tym nie będzie większego problemu. I na górę patrzymy. Czy widzimy jakiś biały narożnik? Ja mam jeden. Więc patrzę na jego dwa drugie kolory, czyli zielony i czerwony. Teraz ten kot musi zostać dopasowany pomiędzy swoje środki, czyli zielony jest tu lub tu i czerwony tu lub tu. Jak tak nie jest, to obracamy dwie dolne warstwy. Czerwony tu, zielony tu. Zgadza się, więc on siada z prawej strony, jeżeli się patrzy w górę, czyli ten biały jest w górę. Następnie puka i ucieka. Nie wiem, czy się tak kiedyś bawiliście. Wtedy wychodzi mysz, która jest w piwnicy, tak? A on, że się patrzy w górę, to jej nie widzi i przebiega. Mysz go zauważa, więc się chowa. Tak? I on ponownie puka, patrzy się na nas, białym. Ucieka. Mysz wychodzi. On wchodzi. I zamykamy. Mi się tu włożyło to, ale to nieważne. Może się stać inaczej. Teraz szukamy następnego. Możemy szukać ogólnie na tej warstwie. Ja mam tutaj skierowanego w górę czerwony, niebieski. Mi się dopasował. Kładę go z prawej, ponieważ patrzy się w górę, to nie ma znaczenia większego. Oraz puka. Następnie ucieka. Wychodzi mysz. Ale chwila, tu już jest jakiś kot. Ale nas to nie obchodzi, bo on nie ma tych kolorów, które tu są. Więc nasz kot, ponieważ patrzy się w górę, przebiega. Mysz go zauważa, więc się chowa. Teraz nasz kot puka, ucieka, mysz wychodzi, on na nią naskakuje i pięknie zamykamy drzwi. Tak jak mówiłem. Teraz następny kot. O. Tu. I bierzemy go teraz pomiędzy swoje środki, czyli pomarańczowy i niebieski. I teraz on białym się na nas patrzy, tak? I puka po tej stronie, gdzie jest. I teraz tak, puka, bo jest tu. I ucieka. Mysz skoro tu pukał, to nie może mu wychodzić tu, więc wychodzi tu. Spójrzcie, znowu jest kot, ale tego musimy tu włożyć, bo on kolorami pasuje. Więc on naskakuje na mysz i razem się chowają. Proszę, następny. Szukamy następnego. Przysuwamy, puka, ucieka, otwieramy. Ja trochę szybciej robię. Myślę, że już większość zna. Teraz mamy całą pierwszą warstwę oraz cały czas dopasowane. Następnym etapem będzie zrobienie drugiej warstwy, czyli papug. Oczywiście podćwiczcie sobie w domu pierwsze 3 etapy, jeżeli dobrze liczę. I dopiero wtedy przejdźcie, ponieważ już od razu Wam zapowiem coś, że niedługo na kanale pojawią się następne 2 kostki. Twisty Cube oraz Axis Cube. Więc koniecznie zasubskrybujcie i obserwujcie. Tak, poza tym nikt jeszcze, żaden youtuber
Polski tej nie nagrał, więc będziemy pierwsi. Ale to mniejsza o to. Teraz będziemy szukali naszych papug. Papugi to są elementy, czyli znowu boki, które nie mają ani żółtego, ani białego. To jest bardzo dla nich ważne, tak? Więc teraz, co jest naszą papugą? Na przykład ten element, ponieważ ma niebieski i pomarańczowy, nie zawiera żółtego ani białego, tak? Ponieważ białe są myszy, to nie może być. Więc teraz tak. Naszą papugę będziemy wkładali z drzew. Ona leci na swoje drzewo. Zobaczcie, my cały czas ruszamy 2 warstwami. Nie ma cały czas. Patrzymy na ten kolor papugi i musimy obrócić 2 warstwami, tak aż będzie tutaj. O. W ogóle polecam obserwować kanał Kostki na WhatsAppie, ponieważ będą śmieszne rzeczy. Teraz tak, nasza papuga ma swój drugi kolor, tak jak na przykład są wielokolorowe papugi, tak? I drugi kolor jest tu lub tu, tak? U mnie jest tu. I teraz papuga nie chce lecieć do drugiego koloru. Ona chce się od nich odsunąć, bo ona chce dodać trzeci kolor dla siebie, więc ona odlatuje. Kot myśli, że ona jeszcze tu jest, więc wyskakuje. Papuga wraca, bo jej się na czerwonym nie spodobało. I mysz się chowa, kot na nią naskakuje. Spójrzcie, co się stało. Widzicie? Teraz kot się patrzy na nas i robimy tą samą historyjkę. Puka, ucieka, wychodzi mysz, naskakuje i się chowa. Proszę bardzo. Teraz tak, szukamy u góry następnej papugi. Ma żółty, ma żółty, ma żółty, ma żółty, ale chwila. Nie ma takiego elementu, który nie ma żółtego. To oznacza, że papugi albo się ułożyły, albo niestety są, ale na złych miejscach. Co robimy wtedy? Wtedy zajmujemy się krukami, czyli tymi elementami. Tak samo będzie z kotami, jeżeli by wam się włożył. To pokażę pod koniec filmu, przepraszam, zapomniałem. Nasz kruk staje na lewo od naszej papugi, tak? I on tak samo leci na lewe drzewo. Kot wychodzi, on wraca, bo mu się tam nie podoba i kot na niego naskakuje. I kontynuujemy. Puka, ucieka, mysz wychodzi, on naskakuje i chowamy. Teraz zobaczcie, co się stało. Ten ma żółty, a ten już nie ma. Mamy następną naszą papugę, która wyleciała nam. Mamy następną papugę, którą dopasowujemy do drzewa. Zielony jest na lewo, więc ona chce jeszcze dodatkowy kolor. Na niebieski leci. Wtedy wyskakuje nam kot. Jej się tam nie podoba, więc wraca. I kot na nią naskakuje. Tak? Patrzą się. Pukają. Uciekają. Wychodzi mysz. Oni naskakują. I się chowają. Teraz następny kot. Następna papuga. Dopasowujemy do drzewa. Tu jest jej kolor drugi, więc ona chce trzeci kolor mieć. Wychodzi kot, ona wraca, a on na nią naskakuje. Pukają, uciekają razem, otwierają drzwi, wchodzi, zamyka. Takim cudem mamy ułożone pierwsze 2 warstwy. Pewnie widzicie, że u góry postawiłem taką kartkę. Radzę wam jeszcze zajrzeć. Na naszym kanale będzie jak ułożyć kostkę. Chyba tam jeszcze jest napis 3x3, nie pamiętam. Za pomocą algorytmów pisemnych. I tu one są zapisane u góry, a niżej są rysuneczki. Oczywiście wszystkie te nasze algorytmy będą w opisie. I teraz będziemy się zajmowali zrobieniem żółtego krzyża. Żółty krzyż zaczniemy od zrobienia, od rozpoznania, jaki kształt jest u góry. Są 4 możliwe opcje. Chyba.
Po pierwsze, kropka. Kropka to jest po prostu, coś, żółty środek sam. Drugi to jest to, co mamy, czyli bucik. Spójrzcie, jak ja go ustawiam. W lewo i w górę, tak? To jest bardzo ważne. Trzeci to, chwileczka, ułożę na szybko. To jest pas. Układamy go tak, jak byśmy coś układali. A czwarty, jak pewnie większość się domyśla, to jest skip, czyli już zrobiony cały żółty krzyż. Więc my teraz zaczniemy od rozpoznania od kropki, myślę, że będzie najłatwiej. Dobra. Tak, żeście sobie zobaczyli, jeżeli ja coś źle pokazałem. Więc teraz tak, co zrobić w przypadku kropki? U góry mamy naszą literę F. F to oznacza front. Ustawiamy sobie ją jakkolwiek. Ważne, żeby zachować biała na dole. Tak? Ja sobie tu ustawię, żebyście widzieli, co robię. F, czyli front. Tarcza zegara mija o 1 godzinę. Teraz robimy cykl, czyli góra, lewo, dół, prawo, czyli te do tych. Oraz tarczy zegara cofamy. Co się tu zmieniło u góry? Widzicie pewnie, że się zmieniło w bucik. Teraz bucik ustawiamy tak, jak mówiłem na początku. O tak. Następnie robimy ponownie ten cykl, czyli front, czyli przednia ścianka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, cykl. Cykle będą w osobnym materiale. Proszę bardzo. Mamy pas i teraz pamiętacie, jak mówiłem, że go ustawiamy? O tak. I robimy ten sam algorytm. I cofamy. Widzicie, co się stało u góry? Mamy nasz krzyż. Teraz poćwiczcie, ale pamiętajcie, że kiedy macie bucika, to musicie go ustawić tak, a nie tak. Bo wtedy, jak zrobicie, to bucik wam nie będzie chciał zejść. Będzie cały czas bucik. Pamiętajcie, ustawiacie go tak i robicie cykl. Cykle. Ok, więc teraz znacie już następny etap, więc mieszacie kostki i robicie od nowa. Trening czyni mistrz. Teraz, skoro już jesteście po naszej przerwie, pewnie już wszyscy macie w rękach kostki z 2 warstwami i żółtym krzyżem. No więc teraz musimy zrobić warsztat. Czyli będziemy robili te oto i rogi. Jak go zrobić? Pierwszy raz chyba i ostatni. Podczas układania kostki ją obracamy, żebyśmy widzieli białą stronę u góry. To jest w tym etapie bardzo ważne. Tu u góry macie algorytm, który będziemy wykonywali. Normalny cykl. I teraz tak, podnosimy. Wy macie u góry, ale ja będę wam to pokazywał tak. I patrzymy, czy prawy dolny narożnik jest dopasowany do krzyża żółtym. U mnie jest, więc obracam dolną. No już tu widzę żółty, czyli to oznacza, że nie jest dopasowany, więc robię warsztat. Wymiana najpierw odkręcanie, czyli jeden cykl, góra, lewo, dół, prawo oraz wymiana i dokręcanie opon. Góra, lewo, dół, prawo. Czy się dopasował? Nie, bo to oznacza, że jeszcze z tyłu trzeba wymienić opony. Więc robimy ponownie 2 cykle. Ja trochę szybciej. Pięknie. Ale chwila, coś nam się tu wymieszało. Nie traćcie tej ścianki z oczu. Wystarczy, że nowy samochód wjedzie do warsztatu. Robimy 2 cykle, bo nie pasuje. Naprawiła nam się kostka, ale czy on już pasuje? Nie. Więc robimy tylne opony. Naprawiło się. Wymieniamy. Nowy samochód jest z przodu, więc znowu musi tył i przód mieć wymieniany. Gdyby był z boku, wystarczy tylko przód wymienić. Ja to trochę szybciej zrobię. Proszę bardzo. Następny etap zrobiony. Tu macie algorytm. Jak chcecie, to sobie screena zróbcie. Jak nie potrzebujecie, to nie. Dobra, myślę, że sobie zatrzymaliście na zrobienie screena, więc ja to puszczam.
Teraz zaczniemy robić następny algorytm, czyli sanki. Sanki to algorytm, w którym, jak pewnie wiecie, pada śnieg, jak jeździ się na sankach. Więc u nas sanki będą też wykonywane na białej ściance. Tak? Na początku, na tej warstwie z żółtym, szukamy takiego algorytmu, takiej systematyki ciągu. Tu jest jeden kolor, drugi kolor i pierwszy kolor. O, pokażę wam na to. Pierwszy, drugi, pierwszy. Tu nie jest, bo ten i ten nie są tymi samymi. Może się zdarzyć, że będzie jeden kolor, jeden i jeden. Czyli o tak. Ale tak. Szukamy 1, 2, 1. Zgadza się. Co robimy w takim przypadku, jak nam się już zgadza? Oczywiście bierzemy na sanki ten element. Element idzie na tył, żeby kupić bilety. Tak? Czyli jest tu nasz. I w tym momencie napadało śniegu. Wy macie oczywiście tym z przodu. Napadało śniegu. Teraz tak. Oni jadą w dół. Wypada ich kolega z sanki i jeden kolega jedzie dalej i śmieje się na dole. Nie, no jak to w dzisiejszych czasach. Teraz on podjeżdża na górę, zabiera kolegę i zjeżdżają razem. Śmieją się oraz podjeżdżają. Jak pewnie już zdążyliście zauważyć, jak przewracałem, to spójrzcie, tak miałem. I mamy wszędzie ciąg 1, 2, 1, 1, 2, 1. O, tu mam 1, 1, 1 i 1, 2, 1. I teraz odćwiczcie, wymieszajcie i do tego etapu widzimy się za chwilę. Jeszcze, co w przypadku, jeżeli nie ma takiego ani ciągu 1, 1, 1, ani ciągu 1, 2, 1? To wtedy robimy sanki jakkolwiek na jednej ze ścianek. Kładziemy sobie ją z tyłu i robimy sanki, czyli jadą, wypadają, jadą, śmieją się, podjeżdżają, kolega wsiada, jadą w dół, śmieją się 2 razy, podjeżdżają w górę. I teraz mamy już gdzieś taki ciąg. Kładziemy go z tyłu, napadało śniegu i robimy historyjkę. Dół, lewo, dół, ha, ha. Podjeżdżają, wsiadają, jadą w dół, ha, ha i podjeżdżają. Dobrze. Więc teraz będziemy mieli następny etap, mianowicie rowerek. Zobaczcie, jeżeli mamy taki pełen, musimy sobie tak obrócić 2 dolne ścianki, żeby była cała jedna ścianka. Kiedy już taką znajdziemy, kładziemy ją przed siebie i robimy rowerek. Rowerek przyspiesza, czyli jedzie w dół. Teraz lewo, skręca w lewo, jedzie, skręca w prawo, jedzie. W prawo, jedzie, skręca w lewo. Teraz zatrzymuje się, skręca w lewo i jedzie. Pewnie niektórym wam się już ułożyły kostki, ale u mnie jeszcze nie, więc muszę to samo powtórzyć. Jadzie, skręca w lewo, jedzie, skręca w prawo, jedzie, skręca w prawo, jedzie, skręca w lewo, hamuje, skręca w lewo i jedzie. Brawo, umiecie kostkę 3×3 układać, ale jest pewien mały wyjątek. Może się zdarzyć, że nie będziecie mieli ciągu 1, 1, 1. Co w takim przypadku? Robicie po prostu rowerek, czyli dół, lewo, dół, prawo, jedzie, skręca w prawo, jedzie, skręca w lewo, podjeżdża, skręca w lewo i jedzie. Znajdziecie? I ja to zrobię trochę szybciej. I proszę, macie rozwiązaną całą kostkę. Teraz jeszcze wrócimy do etapu z kotami. Co w przypadku, kiedy koty 2 mamy włożone i u góry nie możemy znaleźć dalszych, a tu nie pasują? To oznacza, że one tu siedzą i zrobimy psy. Psy to są
nasze narożniki z żółtym, tak? Pies wchodzi nad kota. Następnie puka, ucieka, kot wychodzi, on skacze i spójrzcie, kot nam się wyjął. Teraz dopasowujemy, patrzy, puka, ucieka, otwieramy, skakuje, zamyka. Mamy następnego i robimy następnie tak. Jeżeli macie jeszcze do papug takie coś, tak się stało, to są parity niestety, czasami się zdarzają takie, to robimy kruka, czyli to samo. Albo pokazywałem, ale odlatuje i robimy to samo z papugą. Tak? I chyba to będzie na tyle. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. A już na następnej lekcji będzie Twisty Cube. O taki. Więc jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.